Witamy. Na te sklijówki zapraszamy. No dobra, nie będę udawał, że potrafię rapować jak chłopaki z zespołu Problem, aczkolwiek z najnowszą wersją Clio jest pewien problem. Renault określa to jako facelifting, natomiast u niektórych producentów motoryzacyjnych spokojnie ten zakres zmian mógłby być kolejną generacją. Tak, patrzę na Ciebie, Volkswagenie. A jak jest naprawdę? No to zapraszam. Z zewnątrz nadal jest to znane nadwozie, jednak teraz standardowymi lampami są LEDy, a opcjonalnie z tyłu możemy mieć takie a la lexusowe LEDy z takim efektem przestrzennym. No i lakier jest teoretycznie rurą PCV, ale jednak ma połysk a la metaliczny. Mocno przemodelowany został przód. Mamy nowe LEDy, mamy tutaj światła do jazdy dziennej, grill jest też taki bardziej sportowy, no i oczywiście nowy znaczek. Jest to też konstrukcja bliźniacza do Mitsubishi Colta, mimo że foldery japońskiego producenta wyraźnie mówią, że no tak nie do końca jest to samo auto. No przecież jest. Również wnętrze jest nam doskonale znane. Całkiem szybko działający system Airlink, estetyczne zegary cyfrowe i całkiem sensowna ilość miejsca w środku, jak na ten segment. To, co zmieniło się zdecydowanie na plus, to samo wnętrze. Tydzień temu testowaliśmy Captura, no i Clio, szczerze mówiąc, bije go na głowę w tym momencie. Mamy miękkie, ładne materiały tutaj na boczkach, na desce rozdzielczej ten bardzo ładnie obszyty pas. Tapicerka również jest w tym wzorze. No i taka miękka, ala wykładzinowa podsufitka na górze. No robi to moim zdaniem robotę. Same fotele oczywiście mają funkcję podgrzewania, w trasie są wygodne, natomiast nie szukajmy tutaj sportowego trzymania na boki. Mamy też nadal normalny panel klimatyzacji. No i ostatni, nieco poprawiony element wnętrza, czyli system audio Bose, który stoi na naprawdę wysokim poziomie. Miejsca z tyłu jest tyle samo co przed liftingiem, a bagażnik jest o 90 litrów mniejszy niż w klasycznym Clio i ma 301 litrów pojemności. Nasze auto to pełnoprawna hybryda z tą taką specyficzną skrzynią biegów, o której więcej mówił Maciek w swoim teście Clio, więc odsyłam Was, jeżeli chodzi o technikalnie właśnie tam. W skrócie, działa ona trochę jak CVT, natomiast bez wszystkich wad skrzyni typu CVT, chociaż czasem potrafi nieco głośniej operować obrotami, tak jak chociażby teraz. Jeśli zaś chodzi o zmiany, to największe tak naprawdę są w całym działaniu tego napędu, no i przede wszystkim w spalaniu. W stosunku do przedliftowej wersji o nawet 2 litry na autostradzie. Typowa jazda pozamiejska? Również 2 litry mniej, natomiast w mieście jest podobnie, chociaż udało mi się na małej rundzie testowej zejść na 2,6 litra przy spokojnej jeździe. W takich też warunkach samochód przejeżdża 80% czasu za pomocą prądu, tyle co deklaruje producent. Wyniki naprawdę bardzo imponujące, a jednocześnie auto jest też nieco bardziej dynamiczne w stosunku do wcześniej testowanej odmiany. Na papierze moc po liftingu jest nieznacznie zmieniona, natomiast sama wydajność tego układu hybrydowego jest o wiele lepsza niż przed liftingiem. Taka typowa dynamika 0,80 km na godzinę jest bardzo dobra. No i na autostradzie od 90 do 140, na przykład jak na prawy pas przed nami zjedzie tir, również nie ma się absolutnie czego wstydzić. Jeżeli chodzi o prowadzenie, no to jest tak jak w typowym francuskim Renault. Czyli nie za dużo informacji z kół, auto lubi się leciutko wychylić na boki, natomiast samo wybieranie nierówności jest jak najbardziej w porządku. Na autostradzie ujrzymy też wadę Clio, czyli wyciszenie wnętrza. Chociaż jest moim zdaniem lepiej niż chociażby w bliźniaczym Capturze, to jednak widać, że jest to auto miejskie i najlepiej czuje się ono właśnie w mieście. Chociaż po przejechaniu jednego dnia prawie 700 km nie byłem przesadnie zmęczony po dotarciu do celu. Jazdy także uprzyjemni nam cały komplet asystentów jazdy, od aktywnego tempomatu aż przez utrzymywanie na pasie ruchu. Można powiedzieć, że to jest takie wyposażenie już segmentu C, jednak w segmencie aut miejskich.
I tutaj mamy drugiego tak zwanego słonia w pokoju. To konkretne auto kosztuje 122 200 zł, natomiast dopłacając 6000 dostaniemy egzemplarz w wersji Esprit Alpine, który wygląda nieco bardziej rasowo, no i ma znaczki Alpine na zewnątrz i ala kubełkowe fotele w środku. Jest to też masa pieniędzy jak za auto miejskie. Jednak bazowa wersja hybrydowego Clio startuje od 99 000 złotych i jest to kwota o 10 000 większa niż wtedy, kiedy testował je Maciek 2 lata temu. A jeżeli byśmy chcieli taką bazową hybrydę porównać z najtańszą odmianą benzynową, no to wtedy benzyna będzie tańsza o 25 000 złotych, co nadal daje nam bardzo dobrą kwotę jak na auto miejskie w dzisiejszych czasach. Jednocześnie też hybrydowe Clio jest tańsze od bazowej wersji Volkswagena Polo z litrowym silnikiem benzynowym i 5-biegową skrzynią biegów. Patrząc na to pod tym kątem, okazuje się, że Cliówka w wersji E-Tech Full Hybrid to właściwie okazja. Patrząc całościowo, nasze auto spokojnie mogłoby być Cliówką 6. generacji. Wreszcie mamy do czynienia z faceliftingiem, który wprowadza dosyć sporo zmian. A jeżeli chodzi o wartość tego samochodu, czy jest ono warte tych 120 000 złotych, czy też 100 000 w bazie? Powiem tak. Żyjemy w świecie, w którym średnio wyposażony hatchback, czy też mały SUV potrafi kosztować 130, 140, 150 000 złotych. Więc taka Cliówka z pełnym wyposażeniem w hybrydzie wydaje się być chyba dobrą ofertą. Oczywiście zachęcamy Was też do wyrażenia swoich opinii w komentarzach poniżej, a jeśli ten test Wam się podobał, to zachęcamy do zostawienia łapki w górę pod nim, zostawienia subskrypcji oraz oczywiście zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdziecie dane techniczne i galerię zdjęć testowanej Cliówki. Ja się z Wami żegnam, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.